W dzisiejszych czasach pod wzniesieniem znajdują się schody prowadzące pod mury zamkowe, które do dzisiejszych dni zachowały swój niewątpliwy majestat. Ich wysokość jest imponująca, a wynosi ona pomiędzy 12 a 15 metrów. I na razie przyjrzymy się owym murom z zewnątrz, a w ich obwodzie znajdowały się w rogach 4 wieże, przy czym jedna była kwadratowa, a 3 cylindryczne. I również idąc wzdłuż muru po nasypie, przyjrzymy się im z zewnątrz. Natomiast wszystkie te 4 wieże znajdowały się poza obwodem głównych murów z jednego istotnego powodu. Miały umożliwiać ostrzał z flank. I była to zdecydowana nowość pod koniec czasów średniowiecza. A były tam umieszczone, myślę, bardzo dobrze już dzisiaj nam znane strzelnice, które wtedy innowatorsko przystosowano do używania broni palnej. Ale uważajcie, nie była to jedyna funkcja owych wież. Odpowiednie inne poziomy znajdujące się w tych wieżach służyły jako doskonałe wręcz punkty obserwacyjne, co możecie zresztą teraz zauważyć, kiedy spoglądacie na najbliższe otoczenie zamku. I przy okazji dostrzeżecie tutaj 200- i 300-letnie drzewa, będące pomnikami przyrody i pamiętające naprawdę dosyć stare czasy. Ale wracając do naszych wież, to w podziemnych ich poziomach były umieszczone magazyny oraz cele więzienne. I teraz mam taką nadzieję, że bardzo dobrze widzicie te otwory strzeleckie, które były rozstawione tam średnio w odległości około 1,5 metra i znajdowały się na całej długości murów zamczyska. Doskonale, myślę, sprawdzając się wtedy jako ostrzał przedpola. Dostęp do nich ponownie był od wewnątrz, ale to pokażę już Wam na następnym filmie, gdzie znajdziemy się na gankach obronnych i będziemy mogli się poczuć jak średniowieczni obrońcy fortecy. Jednak zbyt wiele w tamtym czasie nie mielibyśmy do obrony, ponieważ od roku 1466 zamek należał już do książąt pomorskich i stał się siedzibą ich kasztelanów. I z kolei następca Eryka II, Bogusław X, zaczął zmieniać charakter tej budowli, przekształcając ją bardziej w styl renesansowy. Ale zanim doszło do tych przebudówek i zanim też wejdziemy do środka zamku, to tuż przed kwadratową wieżą znajdują się na murze profilowane kamienne wypusty. Ktoś z Was mógłby spytać, a cóż to takiego jest istotnego? Te ciekawe wypusty na zewnątrz murów, które widzicie, są pozostałościami wykusz latrynowych, tudzież być może nawet wykusz obronnych. Jeśli chodzi o czasy średniowiecza, nie wszystkiego możemy być pewni i też do owych wiszących toalet krzyżackich, a może w niektórych przypadkach stanowisk obronnych, prowadziły konkretne wejścia bezpośrednio z refektarza, jadalni, sypialni, domu zakonnego na pierwszym piętrze, do którego udamy się trochę później. I jeśli dobrze wpatrzycie się w górną część muru, to nawet dostrzeżecie tam jedną kompletną, zachowaną do dzisiaj toaletę zakonników. Najwyższa jednak pora, aby dostać się już do środka przez główną bramę wejściową, gdzie podobnie jak w Malborku, na posadzce będziecie mogli dostrzec ślady po wozach wjeżdżających tutaj kiedyś w średniowieczu. I będąc już na dziedzińcu, pora skierować się do Domu Prawości, czyli miejsca, gdzie kiedyś mieszkała załoga rycerzy krzyżowych. I teraz to, co najlepsze moim zdaniem.
Dom zakonników, ale sprawdzimy na razie go od środka. Budowla, przyznam, imponująca, długość 36 metrów, szerokość 11. Natomiast dzisiaj znajduje się tutaj prezentacja etnograficzna, sięgająca nie aż tak dawnych czasów odległych ufundowania samego budynku, ale przyznam, że wystawa jest bardzo bogata i możemy dowiedzieć się bardzo wiele na temat kultury Kaszubów bytowskich. Mnie jednak dużo bardziej interesuje coś innego. Na razie jesteśmy na parterze domu mieszkalnego, wzniesionego tutaj na przełomie XIV i XV wieku. Przestrzeń tą zajmowały pomieszczenia gospodarcze, gdzie też najprawdopodobniej przebywali knechci. Dla przykładu mógł tutaj mieszkać kat oraz inni żołnierze piesi. I z takich właśnie ciekawostek to właśnie oni stanowili większość niemieckojęzycznej armii krzyżackiej, a nie elita, czyli rycerze. A skoro mowa już tutaj o samych rycerzach, to na pierwszym piętrze znajdowały się ich najważniejsze kwatery. Tak właśnie sale etnograficzne tutaj wyglądają. Ale ja idę już w dalszą drogę, w dalszą część zamku. Niezły remake i fajne echo w tej sali. Widać tu krzyżacką rękę. Od razu, na pierwszy rzut oka. Od razu przy wejściu wita nas XV-wieczny krucyfiks. I to chyba tyle na temat refektarza, który był klasycznym miejscem w ich warowniach. Dzisiaj wisi tu zawieszona lampa, ale kiedyś było to najbardziej przytulne pomieszczenie w tej twierdzy ze względu na duże okna i wpadającą tu największą ilość światła. Higiena zawsze była bardzo ważna dla zakonników, czyli krzyżaków. Ponieważ pora przejść do następnego pomieszczenia, komnaty samego prokuratora, która de facto służyła mu jako izba urzędnicza oraz mieszkanie. Zresztą tak samo wyposażona w toaletę, a znajdziemy tutaj dzisiaj reprodukcję średniowiecznych elementów uzbrojenia. Spójrzmy na makietę, jak kiedyś w przeszłości wyglądał zamek Krzyżowców. Kolejno będziemy mieć do czynienia z kaplicą, powstałą tutaj pod sam koniec XIV wieku. Kiedyś znajdowały się tutaj bardzo barwne, szlachetne polichromie, ale niestety po raz kolejny nie dotrwały one do dzisiejszych czasów. A z kolejnych ciekawostek to reguła zakonna wyznaczała rytm życia rycerzy zakonnych. Modlitwy odbywały się tu średnio co 3 godziny i były bardzo ważnym elementem ich trybu życia. Kolejna sala to dormitorium, czyli sypialnie braci zakonnych. Jak zaraz zobaczycie, były to bardzo wąskie pomieszczenia. Po raz kolejny jednak, niestety, uległy one kiedyś zniszczeniu, a dokładnie podczas najazdu szwedzkiego i są tylko dzisiaj naszym wyobrażeniem, jak kiedyś mogły wyglądać. Zatem obecne komnaty dawnego dormitorium prezentują coś zupełnie innego, kolejny rozdział historii, ponieważ na ścianach znajdują się tutaj portrety szlachciców z rodu Gryfitów. Przed chwilą też zobaczyliście kopię wielkiej mapy księstwa pomorskiego opracowanej w XVII wieku na zlecenie jednego z książąt. Jeśli kiedyś będziecie tutaj i zainteresujecie się tymi obrazami, to pierwszy z nich przedstawia Eryka II, o którym wspominałem już wcześniej. Ostatni to Bogusław XIV, który w roku 1637 swoją bezpotomną śmiercią przerwał panowanie tej dynastii na Pomorzu. To była część druga i dzięki, że byliście tutaj po raz kolejny.
Możecie ten materiał ocenić w komentarzach. Również jeśli Wam się podobał, zapraszam do subskrypcji oraz udostępniania. Zatem do zobaczenia na części 3. Pozdrawiam, do usłyszenia.